Uwaga, uwaga! Oryginalna praca Brunona Schulza. Bruno Schulz, jedna z najciekawszych postaci literatury polskiej pierwszej połowy XX wieku. Prozaik, eseista, malarz, grafik i rysownik. Pochodził ze zasymilowanej żydowskiej rodziny. Studiował architekturę na Politechnice Lwowskiej, a potem dorywczo sztuki plastyczne w Wiedniu. Od 1924 roku był nauczycielem rysunku i robót ręcznych w Państwowym Gimnazjum w Drohobyczu, w mieście, w którym spędził całe życie. Sporadycznie wyjeżdżał do Lwowa, Warszawy, Zakopanego i Paryża. W latach 30. zyskał renomę w polskich środowiskach literackich jako jeden z najwybitniejszych pisarzy debiutantów. W 1933 roku wydał Sklepy cynamonowe. Pozostała twórczość literacka Schulza obejmuje tom opowiadań Sanatorium pod klepsydrą, 4 opowiadania drukowane w prasie, nieliczne eseje i recenzje oraz epistolografię. W twórczości plastycznej zachowało się kilkaset rysunków, portretów, scen erotycznych lub rodzajowych, ilustracji do książek, ekslibrisów i tak dalej. Ponadto cykl grafik Księga Bałwochwalcza i 1 obraz olejny. To właśnie z Księgi Bałwochwalczej pochodzi dostępna w Attikusie wyjątkowa, ręką Schulza odbita praca zatytułowana Zabawy w ogrodzie z około 1922 roku, wykonana w technice cliché verre, z francuskiego klisza szklana, którą zastosował Schulz w całym cyklu Księgi Bałwochwalczej. Była techniką reprodukcji łączącą grafikę i fotografię. Stała się popularna przede wszystkim w latach 50-70 XIX wieku wśród artystów z tzw. szkoły z Barbizon. W złotym okresie stosowali ją tacy artyści z tej szkoły jak Théodore Rousseau, Charles-François Dubigny i Jean-François Millet. Metoda zwana fotograficznym rysowaniem pozwala na otrzymanie negatywowego obrazu obiektu umieszczonego na uczulonym na światło papierze. Powstała około 1839 roku. Technika bywała stosowana również w XX wieku, m.in. przez Pabla Picassa, Maxa Ernsta, Paula Klee czy Man Raya. Wracając do Schulza, po wkroczeniu w 1941 roku wojsk niemieckich, Schulz znalazł się w getcie w rodzinnym mieście. Do pewnego momentu bezpieczeństwo zapewniał mu gestapowiec Felix Landau, dla którego Schulz wykonywał liczne prace plastyczne, m.in. malowidła ścienne. Schulz został jednak zastrzelony na ulicy Drohobycza 19 listopada 1942 roku przez innego funkcjonariusza gestapo. Proza Schulza, budząca przed wojną sprzeczne reakcje, w czasach stalinowskich oficjalnie zwalczana, została odkryta na nowo po 1956 roku i odtąd jest interpretowana coraz głębiej, głównie dzięki wieloletnim wysiłkom Jerzego Ficowskiego i następnych pokoleń młodszych badaczy. Z dumą zapraszamy na stronę www.atticus.pl do zapoznania się z dziełem Brunona Schulza oraz do działów dzieła sztuki i antyki oraz grafika artystyczna.